Hej, witam wszystkich, z tej strony Razim i zapraszam na 11 odcinek mojego poradnika do gry Dark Souls 2, poradnik dla początkujących i nie tylko. No ostatnio pokonaliśmy Skorpońcę, Nike, no i dotarliśmy tutaj do tych wrót Pharosa, no i dzisiaj będziemy tą lokację przechodzić. To będzie oczywiście lokacja, tak jak sama nazwa wskazuje, z wieloma tymi wrotami Pharosa, czyli miejscami, gdzie możemy jakieś zdobyć potężne, albo po prostu jakieś dodatkowe przedmioty, kiedy odpowiednich kamieni użyjemy. No i w tej lokacji też będziemy mieć mini-bossa. Znaczy no, może nie tyle mini-bossa, czy bossa opcjonalnego, z którym musimy walczyć, ale wcale nie musimy, nie jest to potrzebne do przejścia gry. No i tam pamiętacie, był ten wielki słoń, który pilnował tą drogę i mogliśmy tam iść na górę, bądź też przejść tędy. I my sobie pójdziemy tutaj, bo tutaj jest tak naprawdę główna część tej lokacji, a tam byśmy powoli z niej wychodzili po prostu dalej. Mamy już od razu tutaj tego słonika po raz kolejny. Polecam wejść sobie tutaj na górę. Okej, już nas też atakuje mini-boss. Znaczy no, czerwony fantom. To o nim trzeba pamiętać. Najlepiej pokonać sobie szybko tego przeciwnika, bo tutaj rzeczywiście czerwony fantom nas atakuje, ale chyba on tutaj nie będzie podchodził. Dopiero jak gdzieś dalej podejdziemy, to nas zaatakuje. Jak widzicie, on tam z tyłu siedzi, ale na razie nas nie widzi. Nie jest kompletnie nami niezainteresowany. Ała, dobra, tutaj troszeczkę obrażeń dostaliśmy. To może teraz się wyleczmy. No nie był to dobry moment na leczenie, teraz możemy to zrobić. Okej. No jak widzicie, walczymy w tej wodzie, przez co jesteśmy dość spowolnieni. Ale jakoś to w miarę idzie. O, tylko żebyśmy tutaj tak naprawdę nie zginęli. Dobra, mamy go. A tutaj widzicie, pierścień mi się mocno przydał, ten który teraz nosimy, który, to jest bodajże ten, że zwiększa obronę, gdy perzety znacząco spadną. No widzieliście, że no powinien tam zginąć, ale dzięki temu, że ten pierścień miałem, no to mnie obronił. I teraz tak naprawdę mamy czystą drogę do tego przeciwnika. Ja tutaj się może jeszcze raz uleczę. No i to będzie czerwony fantom, jak widzicie, czyli on tutaj po prostu, o teraz na nas się triggeruje. Tu będzie dobre miejsce, żeby z nim walczyć. On ma jakąś kuszę. Nie chciałbym w tą wodę do niego wchodzić. Łucznik Guthrie się nazywa. A chyba będziemy musieli wejść do niego, co? No to jak widzicie, w dwóch rękach ma kuszę, także on głównie z tych kusz będzie nas nawalał. No ale coś mu na razie nie idzie. A to może da się weźmy nawet. Tą tarczę. No na razie to mało co robi, co? Tylko po prostu bardziej skacze. I rzeczywiście się z nim bijemy. No i backstabik. I pokonany. No jak widzicie, nie była to dość duża tak naprawdę jakkolwiek jakaś męczarnia, nie było to też jakieś duże wyzwanie. No aczkolwiek no ja też powiem wam, że jest ta wersja tej gry Solar of the First Sun, czyli taka niby troszkę nowsza. To tutaj w ogóle ci przeciwnicy są zbagowani, tutaj nic nie działa i po prostu stoją jak takie kukły. Przynajmniej tak było w mojej wersji gry. No i zobaczcie, mamy te klucze i tutaj naprawdę wszystkie możemy tutaj użyć. Możemy użyć tych kamiennych kluczy Pharosa. No tutaj na przykład jakbyśmy otworzyli, to by nam się otworzyło jedno z tych trzech przejść, nawet nie całe, tylko jedno z tych trzech po prostu głazów, bo tutaj też jest na ziemi. I po prostu w środku byłby przeciwnik. I to by było tyle. Także no, trzeba uważać, co tutaj się tak naprawdę klika. Bo nie warto na pewno tutaj wykorzystywać. Tym bardziej, że zaraz byśmy z tych kluczy Pharosa się wyprztykali, by było to tyle z zabawy. No ale dobra, tutaj na razie jeszcze mamy przedmiot, to go oczywiście zabieramy. Topór Gyrmów i pochodnia. No spoko. O, tutaj widzicie kolejne przejście, którego też na razie nie będziemy otwierać. No bo tutaj prawdopodobnie by też również nic nie było. Więc tutaj warto sobie uważać, czego to dokładnie używamy, prawda? Jeśli chodzi o te klucze Pharosa. O, tutaj też zobaczcie kolejne przejścia. A tam na górze przeciwnicy i tam też się będziemy udawać. Tutaj będziemy mieć przejście po prawo. I jeszcze oczywiście po lewo przedmiocik. Bursztynowe zioło. A niech będzie. No i przechodzimy tutaj. I zobaczcie, mamy takie małe szczurki. No tam już chyba tak jeden nas zaatakował, tylko tam przy tym słoniu to się na tym nie skupiłem. Są takie mini szczurki i one też są charakterystyczne, dlatego że one będą przy walce z bossem jako właśnie takie mini
mini przeciwnicy, będą 4 sztuki takich małych szczurków, no na które też trzeba będzie uważać, jak się będzie z bossem oczywiście walczyło. No a tymczasem musimy sobie tutaj wejść na górę, tu gdzieś była drabinka. Tutaj jest, dobra, to wchodzimy. Okej, mamy też już, jak widzicie, przeciwników, takie oto krasnoludy. Jak się im przyjrzycie, to troszkę wyglądają podobnie jak ten Gawlan, ten taki wędrowny handlarz, którego spotkaliśmy już w tej przystani, tam gdzie był ten ręczny strażnik. No, można powiedzieć, że no ta sama rasa, też krasnoludy. No jeszcze tego zacznę. No nie są to trudne przeciwnicy, bardzo łatwo im wejść na plecy, zrobić backstab'a. Także bez problemu. Mamy wielki mod grymów. I o ile dobrze pamiętam, to tutaj, w tym miejscu, jeśli się użyło kamiennego klucza Pharosa, to tutaj na dole nam się otworzyło przejście i tam była skrzyneczka i tam były fajne materiały rzemieślnicze. Ale może na razie sobie to odpuścimy. I zobaczcie, tutaj w ogóle kolce. I tutaj kolejne. I tutaj mamy skrzyneczkę też. I oczywiście kolejnego krasnala. Także tak stabujemy. No i on tak naprawdę już padł. Przy okazji sprawdzimy, czy ta skrzynka to nie mimik. A wydaje się, że nie. Wydaje się, że nie, ale chyba będą w niej pułapki, o ile dobrze pamiętam. No dokładnie, trucizna. Mamy grudkę tatanitu i skamieniałą smoczą kość. Okej, spoko. I teraz tak, tutaj mamy przejście, jak to wygląda? Aha, to sobie wyjdziemy tutaj. Dobra, spoko. A jeszcze chciałem zobaczyć tutaj z drugiej strony, jak to wygląda. Bo tutaj przecież też chyba mogliśmy przejść, o ile się nie mylę. To od razu zobaczmy. To tutaj, aha nie, tutaj jest po prostu pusta przestrzeń, no dobra. To możemy w takim razie biec dalej. Także biegniemy sobie tutaj. Jak widzicie, możemy iść w prawo i w lewo, żeby sobie przejść tą lokację. My sobie pójdziemy w lewo. Idziemy w lewo. I tutaj zobaczcie, mamy od razu ognisko. I za tym ogniskiem jest walka właśnie z bossem. Także tutaj będziemy tak naprawdę z tym bossem walczyć. No, to sobie myślę zrobimy na samym końcu. Także fajnie, że nie trzeba używać tutaj żadnych tak naprawdę kamieni Pharosa, żeby tą walkę odblokować. Ja nie wiem dlaczego, ale zawsze tutaj mi się wydaje, że tutaj są te kamienie Pharosa potrzebne, żeby jakoś tą walkę odblokować. No na szczęście nie. Dobra, ile ja mam tych kamieni? Klucz kamiennych Pharos, bo jeśli mam 2, to mógłbym jednego tutaj użyć, tak nawet na spróbę, czy tam ta skrzynka była, z tego co kojarzę powinna być. Tylko sobie zaraz to zlokalizujmy. Ok, one nie są w kluczach, czyli one będą tutaj prawdopodobnie. Mamy 2 sztuki, dobra. To użyjemy jednej, chociaż troszkę mi szkoda. Bo to się jeszcze oczywiście może przydać. No dobra, trudno. Najwyżej będę miał później problemy. Ale najważniejsze chciałem wam pokazać, bo to jest takie nieoczywiste, które tutaj może być fajne. Gdzie można tutaj użyć tego kamiennego klucza Pharosa i jeśli mi się dobrze pamięta, to tutaj właśnie było. Tak jest i zobaczcie, tutaj nam się otwiera przejście. A tutaj będzie właśnie skrzynka. Także jest jakaś nagroda rzeczywiście za tworzenie tego klucza kamiennego Pharosa. Migoczący tytanit i kamień błękitnego światła. No czyli warto było na pewno. Warto na pewno było to otworzyć. No bo z innych tak naprawdę nagrody nie ma. Tutaj mamy od razu nagrodę. I zobaczcie, wracamy tutaj w to miejsce. Także myślę, że spoko. A reszty to raczej nie warto tak naprawdę otwierać, jeśli chodzi o te kamienne klucze Pharosa, więc nie będziemy tego robić, bo tak naprawdę nie ma żadnej ciekawej nagrody. Dobrze, to zajmijmy się tymi krasnalami teraz do końca i tak naprawdę to już powoli będzie koniec tej lokacji. Już główną część jej zrobiliśmy. No tak jak mówię, ona długa nie jest, więc tak naprawdę no nie zawalczymy sobie tutaj za długo też na niej nie posiedzimy. No tutaj zobaczcie, jakiś pomnik tego krasnala.
Jeśli miałbym wam coś powiedzieć, to jeszcze tutaj, za tymi drzwiami, jakbyśmy użyli tutaj kamiennego klucza Pharosa, to tutaj będzie kolejny słoń za tymi drzwiami, otworzy nam się wtedy to środkowe i tam za tym będzie też jakiś przedmiot, bodajże jakaś dusza do zebrania, ale tak naprawdę szkoda tego robić, szkoda tego kamiennego klucza Pharosa. A resztę, otwieranie reszty tak naprawdę jest bezwartościowe tych drzwi. No więc oczywiście ja tego robić nie będę, no ale jest taka opcja, prawda? Więc jakby ktoś chciał, jakby ktoś miał zapas tych kluczy, no to można sobie wszystko pootwierać. Tutaj zobaczcie, mam w ogóle inny rodzaj tego krasnala, ten taki z toporkami. A nie powiem, że była jakaś wielka różnica, prawda? No spokojnie sobie poradziliśmy. A i tego też podejdziemy, zaraz go zbackstabujemy. No także jak widzicie, bardzo prości przeciwnicy. Ogólnie sama lokacja też w sumie nie jest jakoś specjalnie skomplikowana. No i tak naprawdę zobaczcie, tyle. Tutaj przeszliśmy już całość. Także została nam ta walka z bossem, no i możemy stąd tak naprawdę wychodzić w drugą stronę. No i to tyle. Prawda, lokacja chyba zrobiona tylko po to, tak mi się głównie wydaje, żeby było właśnie... No, żeby wyglądała ta walka, żeby wyglądało to wszystko takie ciekawe, żeby nas wprawić w takie osłupienie, że to jest tyle tych kluczy Pharosa, no i można je rzeczywiście głupio zużyć. Ale jak wiemy co i jak, to tak naprawdę długo nam tutaj nie zajęło i możemy ruszać na tego bossa. To będzie dowódca królewskich szczurów, bodajże on się będzie nazywał. I co ciekawe, jak przejdziemy przez mgłę, to ta walka od razu się nie zacznie. I widzicie, tam ten główny boss siedzi sobie na górze. I tutaj ma pod sobą takie małe 4 szczurki. No i zaraz jak podejdziemy bliżej, no to te szczurki nas zaatakują, no a ten boss też na nas zejdzie. No i co ja to mogę powiedzieć o tej walce? Ten boss jest dość duży i fajnie mu wejść pod nogi. Jak mu się wejdzie pod nogi, to on trochę zgłupieje ten boss i będzie można go łatwo załatwić. Ale wpierw te szczury, prawda? Dobra, tu się nie zastanawiamy, tylko od razu załatwiamy te szczury, bo zaraz dojdzie ten duży. Już jest. Aha, jeszcze toksyna oczywiście. Dobra, wyleczmy się szybko. Chyba mi się nie uda. Dobra, zapomniałem, że te szczury nam naładują toksynę. I też trochę głupio kurczę z nimi załatwiłem, powinienem je szybko załatwić. Dobra, to tu nam się przyda jakiś przedmiot usuwający toksynę. No w sumie tak się wbiłem na pałę, zapomniałem kompletnie o tej toksynie, że ten przeciwnik narzuca. No, bardziej te małe szczurki, to może aż tak szybko nie warto było z tym walczyć. Jakiś przedmiot, co nam usuwa toksynę. I to będzie to, truciznę. Myślę, że to będzie chyba ten przedmiot taki najważniejszy dla nas tutaj. Dobra, to załóżmy sobie go. O tak. Wszystkie do rzucania przedmioty to możemy w sumie zdjąć. Także tak to wyglądało. No w sumie bossa wam za bardzo nie pokonałem, bo nas te małe cholerki załatwiły. No dobra, chodźcie tu jeszcze raz. Ajajaj, nie jest dobrze. Kurczę, nie jest dobrze, bo on ma te małe 4 i je trzeba wpierw pokonać. Dobra, no nic, jeszcze raz spróbujemy. Plan jest bardzo prosty, jak pokonamy te 4 małe szczurki, to tak naprawdę koniec walki. Tutaj trzeba się nimi zająć. Tak myślę, czy mógłbym coś innego zrobić? No chyba nie. Dobra, trzeba po prostu szybko je ogarnąć i będziemy się bawić dalej. No dawaj. Dobra, 2 z głowy. Dobra, wszystkie z głowy. Okej, od razu lepiej. I teraz wchodzimy pod tego szczura. Używamy tego, żeby zbić toksynę. Dobra. Okej. Teraz mamy szansę się wyleczyć. No i dobra, i teraz już tak naprawdę jest z górki. Bo jak widzicie, jak wejdziemy pod niego, no to on trochę głupieje ten boss. Dobra. A, tylko na ten atak trzeba uważać. Tutaj też namierzanie się słabo przydaje. Dobra. No jak widzicie, jak ja go namierzam, a on jakoś ucieka.
Ten boss w ogóle bardzo przypomina takiego bossa z Dark Souls 1, takiego Sifa, takiego wilka, który trzymał taki wielki miecz w zębach. Dobra, no i tutaj na spokojnie sobie uciekamy i po nodze. Jak widzicie, no wystarczy mu tam pod nogami siedzieć, pod tym ten atak przeblokować, no i łatwo idzie ta walka. Okej. No i tutaj rzeczywiście łatwo, fajnie sobie namierzanie jednak spuścić, bo to namierzanie trochę przeszkadza. No i dobra, on sobie robi ten atak, który nam w sumie nic nie robi. No tutaj zdecydowanie radzę namierzanie wyłączyć na tą walkę. No namierzanie tutaj jest głupie i bardziej przeszkadza. Okej. To pewnie już widzicie drobny problem tej walki. Okej, on jeszcze żryga tutaj pod siebie, no ale za dużo mu to nie dało. No i pewnie widzicie drobny problem tej walki, że no nie była ona zbyt ciekawa na pewno. Ten boss mało co robił, był taki średnio też dopracowany. Bardzo miały zakres ruchów. No jedynie te 4 szczurki, co tutaj miał, to rzeczywiście coś potrafiły zrobić. Ale sam boss, no pewnie dlatego mu dali nawet te szczury, bo było to dziwne bardzo, jak ten boss się prezentował. Tutaj zobaczcie, w ogóle mamy jeszcze szczury, sobie siedzą. O, tylko nie możemy go w żaden sposób trafić, no ale są tutaj. Czyli taki właśnie szczurowy boss, pierwszy z dwóch. Tutaj będzie jeszcze jeden taki też podobny, szczurkowy. Dobra, no i tak naprawdę powoli będziemy stąd wychodzić. Tutaj ten przeciwnik został pokonany, więc tutaj chyba nic nawet więcej nie ma do roboty. Bo stąd przyszliśmy, czy tutaj jakieś drzwi się otworzyły? Chyba tak. Dokładnie. I tutaj będziemy mieć takiego ciekawego NPC, którego jeszcze spotkamy, a jest to mianowicie szczurek, z którym możemy pogadać. Leave this place, human. We have no time for thy kind. Humans bring nothing but filth. Okej, coś jeszcze? Is that a rat tail, human? Thou'st one of mine rat burrows conquered. This will not go unnoticed. Rejoice for the right to serve me, since thou'rt human still. Permit me ask, wilt thou thy human soul surrender, and pledge thyself to me? Swearest thou by the sweet-tempered sludge that laps at our bosoms? I bo zobaczcie, możemy opuścić nasze aktualne przymierze i przystąpić do przymierza Króla Szczurów. Dlaczego nie? Zróbmy to. I przystępujemy do przymierza Szczurów. Thou hast the eyes of one who perceiveth true beauty. Human, thou mayst take this ring. It was forged by a human who was once among us. I dostaliśmy, zobaczcie, szczurzą pieczęć. The ring draws to thee those who would defile our burrow. Wear the ring whenever thou art near, and destroy those who would dare provoke our ire. I will grant unto thee all. I prithee serve with a true rat's honor. Okej, no i w skrócie dostaliśmy od niego pierścień taki do PvP, że jak będzie jakaś, że jak będziemy go nosić, to będziemy mogli się bić z innymi graczami. To szczurza pieszczęć. Przystąp do tego przymierza i nosi ten pierścień, by zwabić intruzów z terytorium Królu Szczurów do swojego świata. Jeśli dostaniesz ten pierścień, zrób wszystko, by pokazać swoje oddanie wyjątkowo szlachetnej istocie. No, także widzicie, taki król szczurów, taka oto frakcja nowa. Speak thy mind. I zobaczcie, możemy u niego kupować przedmioty. Co on tam ma ciekawego? Urna korozji, niszczy wyposażenie za pomocą kwasu, ciasto z łajna, no i ogólnie jakieś tam rzeczy, nie za bardzo ciekawego. I możemy ofiarować mu ten szczurzogon, który dostaliśmy, dlaczego by nie. I dzięki temu nam się pogłębia oddanie przymierzu. Spoko, i coś jeszcze można powie? My servant, tell me the way of things. There has been much honor in thy service. Despite I am merciful and trust in thee as I would. Okej, coś jeszcze?
The insolent fools line up to trample upon my servant. Dispatch these invaders, and thy reward will be handsome indeed. Okej. My servant. I tak oto widzicie, dostaliśmy szczurami. O, tak to właśnie wygląda. I dobra, i w tym momencie tak naprawdę tą lokację możemy powoli opuszczać, tu już nic ciekawego nie będzie. Także tak oto wyglądały te wrota Pharosa. Teraz wracamy do pierwszego ogniska, no i będziemy powolutku do góry wychodzić. Że tak to właśnie wyglądało. No, nie mnie oceniać, czy ta lokacja jest jakaś super. Mi się generalnie nigdy nie podobała jakoś specjalnie. Na szczęście jest krótka, także to szybko ją opuszczamy. Ale naprawdę, no nic ciekawego w tej lokacji nie ma. Przeciwnicy też raczej tacy powolni. Dobra, tylko tutaj już mnie ten krasnal, kurczę, niepokoi. Ale dobra, whatever, zabijemy i tego, i tego. No, ci przeciwnicy są naprawdę wolni, więc tutaj wszyscy naraz mogą iść i tak nam nic nie zrobią. No i dobra, dostaliśmy, aha, jeszcze jego wielką tarczę. I halabarda mastodonta. To chyba halabarda była bardziej tego słonia, a ta tarcza to tego krasnala, bo one się tam tutaj grymy nasywają. No i teraz powoli kierujemy się do wyjścia z tej lokacji. Tutaj jeszcze mamy takiego śmiesznego krasnala, który pilnuje sobie skrzynki. Także możemy go podejść od tyłu i walnąć. Tylko oczywiście musimy tutaj uważać, żeby przez przypadek skrzynki sobie nie zniszczyć. Bo tutaj 3 uderzenia w skrzynię to oczywiście ją niszczą i zostaną same śmieci z niej. Także tego raczej omijamy zawsze. Mamy smoczy amulet. Nie do końca wiem, co to za przedmiot sobie. Czy on to jest to? Smoczy amulet. Leczy zatrucia i przewraca dużo punktów życia. O proszę. Pobłogosławiony amulet, rzadki starożytny amulet, podobno obdarzony mocą smoków. Nie wiadomo, czy to dzieło ludzkich rąk, czy powstał w zgoła inny sposób. O dobra, nawet nie wiedziałem, nie kojarzyłem nawet tego itema za bardzo. Także możemy ruszać dalej. A tutaj są, zobaczcie. W Majuli też mieliśmy takie posążki i one będą odgrywały dość dużą rolę potem. Ale na razie idziemy sobie dalej, po prostu akceptujemy fakt, że w tym miejscu też tutaj są. Ale one będą dość tutaj istotne na pewno. A tymczasem jedno przejście, także idziemy. Ale mamy tego krasnoluda z toporami 2. Ja bym ci nimi rzucał, co ciekawe. Tylko najdziwniejsze jest to, że no nie ma szans, żeby nimi dorzucił w ogóle w naszą stronę. Ale rzucił, nie wiem po co. Czy to ma aktywuje jakąś silniejszą fazę? No nie powiedziałbym dalej, ten sam słaby krasnal. Także szybko, łatwo, spokojnie pokonujemy go. Dostaliśmy jeszcze jego rękawice do setu. O, zobaczcie co my tam mamy. Mamy oczywiście jaszczurkę. To szybko ją walniemy. Mamy to. No i mamy duży odłamek tytanitu i czysty kamień. Spoko. Tutaj jeszcze po lewo będzie kolejny ten z takich innych krasnoludów. No i kierujemy się tak naprawdę cały czas w górę do wyjścia. Że niedługo to nastąpi. O. No nie jest to na pewno naprawdę ciekawa lokacja. Przeciwnicy też są tacy bardzo niemrawi tutaj. Więc nie ma jakiegoś specjalnego wyzwania. No i tutaj mamy kolejnego krasnala. To chodź tutaj, bo nie będę się tam z tobą wbił na tej przepaści. Nie ma co akurat ryzykować. A tutaj już bardziej, także dawaj. No i dobra, wstanie. Jeden cios. I lecimy dalej tak naprawdę. Że on załatwiony. Jeszcze... jeszcze spadł, dobra. To mamy to. No i to już chyba powoli będzie wyjście. Tak mi się kojarzy. Takie schodki do góry, schodki do góry. Dokładnie tak. Okej, mamy tutaj rozjarzony klejnot życia.
I to wszystko. I to mamy tarasową Zatokę Celdora, czyli nowa lokacja. Nowa lokacja, jak widzicie, tam już jakieś przeciwnicy są. Jakieś też namioty są rozesłane. Także co? Będziemy tutaj się powoli przemieszczać. Aczkolwiek zastanawiam się, bo tu gdzieś było ognisko, ale to zaraz przejdziemy, wpierw pokonamy takich przeciwników. O dobra. W jednym z tych namiotów było ognisko, to zaraz sobie sprawdzimy, ale wpierw może rzeczywiście oczyśćmy sobie tą lokację. Tutaj mamy taki hala grabarzy, jak widzicie. Także załatwiamy sobie ich na spokojnie. Dusze nieznanego żołnierza padają. No i spoko. Tutaj jakiś przeciwnik. W środku coś ten. No nie. Okej. Okej, tutaj mamy świnki. To oczywiście też są przeciwnicy. Ale czy one mogą rozwalić ten... To mnie ciekawi. Chyba powinny móc. Dawajcie, rozwal to. Jak możesz. Chyba nie może tak. Dobra. A, my to możemy sami rozwalić. To spoko. To mi ta świnia tutaj nie była wcale potrzebna. Gładki jedwabisty kamień. Spoko. Ostra strzała też fajnie. I tu jeszcze jedna świnia. Okej, no jak widzicie, załatwione. Tutaj jeszcze dusza nieznanego żołnierza. O, tu jeszcze jeden przeciwnik. Nie wiem, skąd on się w sumie wziął, ale nieważne, załatwiamy ich bez problemu. Tutaj też mamy przedmiot. Odłamek tytanitu. I wycześmy sobie tą lokację już do końca. Tu jeszcze ktoś będzie. O, i tutaj mamy to ognisko, o którym mówiłem, rzeczywiście. Pojawiło się. Tutaj jeszcze coś będzie. Jakiś przedmiot? No chyba nie. Dobra, to odblokujmy sobie od razu to ognisko. Tego, że tą lokację to w sumie sobie zaraz ominiemy, bo... O kurczę, a ty skąd tutaj wziąłeś? Tą lokację sobie pominiemy, bo to jest jedna z lokacji, do której chciałbym podejść troszeczkę później. Ona już jest bardziej taka, powiedziałbym, może troszeczkę late game'owa. Ale jest tutaj jeszcze jeden skarb, który na pewno będziemy chcieli odkryć. Mianowicie tutaj możemy zeskoczyć sobie, zobaczcie, do tej studni. I tam w środku będą przedmioty. O, dokładnie tak. Mamy urnę ze święconą wodą i tutaj jeszcze będziemy mieli możliwość wyjścia. A tutaj te skrzynie się same wywaliły, tutaj nikogo na szczęście nie ma. I mamy, zobaczcie, 5 kół człowieka, no warto było tutaj podejść na pewno. No i okej, no i tak naprawdę w tym momencie możemy sobie już stąd pójść, bo tutaj będzie oczywiście dalsza droga. Ale mówię tak jak mówię, jest to troszeczkę bardziej late game'owa lokacja. Zobaczcie jeszcze jak to ładnie wygląda. Tutaj na dole takie kryształy i tam będziemy iść. No ale to pójdziemy sobie później, bo tutaj będzie naprawdę ciężko. Więc stąd na razie sobie damy spokój. I myślę, że na razie na chwilkę sobie jeszcze wrócimy do pierwszej lokacji. Dlatego, że mamy trochę tych jedwabistych kamieni i możemy to powymieniać na naprawdę ciekawe przedmioty. Więc myślę, że warto się tym teraz zainteresować. I sobie właśnie to zrobić, powymieniać. No tak naprawdę jesteśmy blisko tych kamieni. Więc sobie podchodzimy tutaj. I tutaj jak wjedziemy na górę, pamiętacie, było to gniazdo, gdzie mogliśmy te jedwabiste kamienie wymieniać. Także od razu podejdziemy. Staniemy sobie tutaj. You! Give us smooth! Yes, you! Give us silky! No i tak, no i właśnie tak jak mówią, więc wyrzucamy pojedynczo i zobaczymy, co tutaj za przedmiot będzie. Too nice, so smooth. Yeah! Silky smooth! I zobaczmy, co nam ciekawego wyrzuciło tym razem. Kamienia smaczna kość, czyli przedmiot do ulepszeń, bardzo dobrze. Give us... Yes!
I możemy oczywiście jeszcze sprawdzić. Jeszcze mamy jeden taki kamień, więc dlaczego by nie? Klikamy. Klikamy wyrzuć, prawda? No kliknąłem użyj zamiast wyrzuć, czyli zużyliśmy ten przedmiot, już go nie będziemy mieć. Kurczę, trochę słabo, nie o to mi do końca chodziło. No ale nic, to trudno. To nie pokażę wam w takim razie, co tam dostaliśmy. No, taki drobny misklik. A to użyjmy sobie chociaż kukły człowieka. Człowieczeństwo odzyskane. Dobra. You, give it smooth. Yes, you. Give us silky. No niestety nie damy ci wam już nic, bo przez przypadek to zużyłem. Ale dobra, wróciliśmy do ostatniego ogniska. Wiem, że daleko nie było, ale jakoś tak wolałem się przenieść. Także wróćmy na chwilkę do Majuli. Wróćmy teraz do Majuli. Mamy dużo dusz za pokonanie tego szczura. I teraz pewnie się zastanawiacie, w które miejsce się udamy, ale to myślę, że pokażę wam później. Pierw levele. No i co my tu mamy? 20 witalności, 20 tego, 15 tego, siła tyle, zręczność na 15 i weźmy sobie wigor na 16. Myślę, że spoko. Pewno się przyda. No i tak, zostało nam 405 dusz, spoko. Bardzo mało, ale zawsze coś. I ty nam coś powiesz? Czy mogę u ciebie na przykład wzmocnić sobie naszą broń? No nie, bo nie mamy 2 grudek tytanitu. Słabo. Jeśli chodzi o jakieś ciuchy, nie mamy za to pieniędzy. Mogę ten Hembenga, zobaczcie, że jego się za pomocą migoczącego tytanitu ulepsza, a ja mam wystarczającą ilość, no ale może na razie nie będę już tego robił. I teraz tak naprawdę będziemy iść w miejsce, które wam już pokazywałem, ale wcześniej tam nie szliśmy. Tutaj będzie taka NPC, która można odblokować drogę. I właśnie u niej będziemy ruszać dalej. Ona jest tutaj. No i jak sobie z nią pogadamy, no to słowo do słowa ona nam odblokuje tą drogę. Tam jak widzicie są przedmioty. No i tam będziemy dalej ruszać. Ale myślę, że to sobie już pójdziemy w kolejnym odcinku. A dlatego, że dzisiaj przeszliśmy tą lokację, te wrota Pharosa, zawalczyliśmy z tym NPC. No i tutaj będziemy tak naprawdę zaczynać całkowicie nową drogę. Tam w ogóle nie byliśmy jeszcze w tych rejonach. Początkowo wydaje się ta lokacja bardzo prosta, potem się okazuje jednak, że jest troszkę trudna. Będą też oczywiście szkielety w końcu w większej ilości się pojawią, także na pewno tam będzie też ciekawie. Ale to myślę, że już sobie w następnym odcinku tam ruszymy. Także dzięki bardzo za uwagę, zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam również na inne serie na moim kanale. To tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!